Witoden 0,50. Nowość na rynku? Nie, nowość w cenniku, ale od teraz mamy Witodensa jednofunkcyjnego. Czemu robię z tego takie wow, how i w ogóle wodotryski? Witoden 0,50 było nie było. Jest chyba najlepiej sprzedającym się urządzeniem Wismana. Niestety statystyk nie znam, ale patrząc po tym, ile uruchamiam różnych kotłów, no to 0,50 jest na czele. Czemu? No cóż tu powiedzieć, jest to najtańszy kocioł Wismana i dotąd był jedynie w wersji dwufunkcyjnej, czyli w zasadzie odpadały nam domy, większe mieszkania, no i ludzie, którzy chcieli mieć lepszy komfort dostępu do ciepłej wody. No więc pojawiła się w końcu nam w Polsce wersja jednofunkcyjna. Czemu w Polsce? No bo tak naprawdę w katalogach Wismana, a w zasadzie w instrukcjach serwisowych Wismana wersji 0,50 było więcej. Były właśnie już jednofunkcyjne od samego początku, ale w Polsce nie były oferowane. No a teraz już są. No i super, zobaczymy jak będą się sprzedawać. Jedynym minusem jest jakby 0,50 jednofunkcyjnej jest to, że jest sprzedawana wyłącznie w zestawach ze zbiornikami. Przynajmniej oficjalnie w cenniku. Mam nadzieję, że ta sytuacja się trochę zmieni, bo byłby to fajny kocioł na modernizację. A czemu na modernizację? No bo ten kocioł zarówno w wersji jednofunkcyjnej, jak i dwufunkcyjnej według mnie jest bardziej do grzejników. Ze względu na słabą pompę obiegową, albo słabszą niż w modelu 100, i brak możliwości podpięcia sprzęgła hydraulicznego, a przynajmniej sterowania nim i patrzenia, jaka jest tak naprawdę temperatura za sprzęgłem, to tak przeciętnie nadaje się on do większych podłogówek niż takich mieszkaniowych, małych podłogóweczek, że tak powiem. Także zobaczmy, jak to wygląda cenowo, bo mam tutaj cennik Wismana, jest to najnowsza edycja z listopada, bo dopiero teraz właśnie ten kocioł wszedł do sprzedaży. Więc oficjalnie w końcu w cenniku mamy Witodensa 0,50 dwufunkcyjnego. Wcześniej tak naprawdę był on i go nie było. W zasadzie już nawet poprzedni model był i nie był, bo oficjalnie wersja 0,50W była przeznaczona jako wersja deweloperska tak zwana, czyli budżetowy kocioł do dużych inwestycji, gdzie ktoś hurtowo kupuje dużo kotłów. No ale ze względu na to, że w zasadzie wiele się nie różnił od dwufunkcyjnej setki, no to był popularny, no i nie zawsze trafiał na te inwestycje, czasami trafiał do sklepów, a później już do Was, do klientów, no bo naprawdę uważam, że jest to całkiem ciekawa opcja, jeżeli chodzi o małe mieszkania, ewentualnie małe domy, no i takie budżetowe rozwiązania, gdzie tak naprawdę dla nas najważniejsza jest cena, no to w cenie Termeta mamy Wismana, jak to ktoś kiedyś powiedział. Mam nadzieję, że się Termet nie obrazi za to porównanie i że mnie nie pozwie o to. Bo Termetów nawet nie znam, nie wiem, więc nie mam o nich zdania i nie wiem, czy są gorsze, czy lepsze. To nie mi oceniać. Ja się specjalizuję w Wismanie i o Wismanie będę mówić. Więc tak, oficjalnie 0,50 kosztuje 5000 netto w katalogu. Jakie są realia? No to na ten moment, jeżeli dobrze kojarzę, za 3800, 3900 można kupić, i to w cenie brutto, kocioł dwufunkcyjny Witoden 0,50. Także cennik katalogowy, jak widać, można przemnożyć przez 0,8, odjąć 20% i mamy cenę brutto zakupu. Także te ceny są takie bardzo subiektywne. Aczkolwiek wydaje mi się, że to tylko przy kotłach właśnie tych 0,50, bo tam naprawdę, jeżeli ktoś kupuje całe palety tego, no to wtedy ta cena zakupu dla dystrybutora jest jeszcze niższa niż w przypadku innych kotłów. Tu warto zaznaczyć, że w porównaniu do setki nie mamy od razu zestawu zaworów. Wisman je wycenia na bagatela 800 netto. No ale jak wiemy, potrafimy sobie z tym poradzić jako instalatorzy. Widzę, że zazwyczaj są jakieś inne zaworki. Wcale czasem nie gorsze, aczkolwiek czasem gorsze, więc jakby to jest też warte do zaznaczenia, że w przypadku Witodensa 100 mamy oryginalne, porządne zawory, moim zdaniem porządne. Natomiast co dostaniemy w przypadku montażu z 0,50, no to już w gestii instalatora mogą być lepsze, mogą być gorsze. Ostatni filmik, jaki miałem o urwanym zaworu, to była właśnie 0,50 z moim zdaniem kiepskiej jakości zaworami, gdzie się podczas serwisu urwał. Także nie przedłużając, 5000 netto za dwufunkcyjną wersję. No i wersję już ze zbiornikami, no to najtańszy będzie w wersji za
niecałe 9 tysięcy netto, czyli pewnie jakaś cena sprzedaży będzie około 6 tysięcy brutto, 6,5, jak za kocioł ze zbiornikiem w cenie, znaczy ze zbiornikiem osobno, nie jest to źle. Oczywiście to w przypadku 100-litrowego zbiornika, który też nie ma kilku elementów montażowych w porównaniu do 120-litrowej wersji, więc jakby stąd też jest taki duży przeskok później, jeżeli upgrade'ujemy się do 120 litrów. No i też klasa energetyczna jest tutaj C, później B, także też gorsza jest izolacja. Natomiast no, możemy dosyć tanio wyrwać wersję ze zbiornikiem i o dziwo ciekawa sprawa, bo Wiesmann też wprowadził pakiety, gdzie od razu można kupić 0,50 z zaworami, z zestawem bazowym w szacht, czyli jakby z tym, co potrzebujemy, żeby połączyć komin, a jedynie co musimy dokupić, no to same już segmenty do komina. Także to jest bardzo ciekawa sprawa, że też takie zestawy są. Od razu ze sterownikiem bezprzewodowym. Zobaczymy, jakie będą realne ceny zakupu tych elementów. I co mnie najbardziej zaskoczyło, też jest Witoden 0,50 sprzedawany w zestawie ze zbiornikiem z nierdzewki. Moim osobiście ulubionym z palety Wiesmanna, 140 litrów, zbiornik z nierdzewki. Za tą cenę jest naprawdę to ciekawa opcja, szczególnie, że jak popatrzymy, no to mamy 10 tysięcy za zbiornik 140-litrowy z nierdzewki, a za zbiornik 150-litrowy z... No, przepraszam, bo bym pokićkał. A za 10 tysięcy też mamy 150-litrowy, ale emaliowany. No więc jakby moim zdaniem wybór jest raczej prosty. Wybieramy raczej z nierdzewki, mimo że jest troszeczkę mniejszy. Bo po prostu nierdzewka daje nam święty spokój i nie trzeba wymieniać anody co kilkanaście lat, ale po kilkunastu latach to może już cały zbiornik będzie trzeba mieć. Także to jest spoko. Mam nadzieję, że Wiesmann nie udusi. Ten kocioł w katalogu kosztuje, jeżeli by kupić go sam jako jednofunkcyjny, około 5,5 tysiąca netto. Za ile będą, czy w ogóle będą wersje właśnie Vitodensów z 0,50 dostępne gołe, bez właśnie zbiornika, to sam jestem bardzo ciekaw, bo tak jak mówię, do modernizacji, szczególnie domków ogrzewanych grzejnikami, jest to super opcja. No i największą obecnie różnicą, o której też będę wspominać, no jest gwarancja, bo to jest tylko 2 lata. Także moim zdaniem ciekawa opcja. Zobaczymy, kiedy się już pojawi to w sprzedaży. Natomiast widać, że Wiesmann atakuje rynek budżetowy coraz bardziej, co cóż, tam jest najwięcej klientów. Było, nie było. Jeżeli byście potrzebowali kotła z wyższej półki, ale z najniższej półki, ale ze zbiornikiem, Wiesmann ma możliwość się zadowolić, bo tak jak mówię, ja z Wiesmannem nie mam tyle wspólnego, co serwisowanie tej marki, natomiast nie jestem przedstawicielem Wiesmanna. Jakbyś potrzebował porządnie wykonanej instalacji, porządnie wykonanego serwisu, wiesz, gdzie możesz uderzyć. Zastrzeżenie, jedynie obsługujemy klientów na terenie gdzieś tak 30 minut od Katowic. Wszystkiego dobrego Ci życzę, ciepło z Wami.